Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio w tym kończącym się roku. Na naszym kanale oczywiście Audio Azyl. Zapraszam również na naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Dziękujemy serdecznie za subskrypcje, komentarze, zrzutkę i oczywiście Patronite'a. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają tworzenie naszego muzeum, abyśmy mogli dla przyszłych pokoleń oczywiście ten piękny sprzęt pozostawić w jak najlepszym stanie, aby mógł cieszyć nadal oczy i również uszy dzięki temu, że możemy go konserwować, naprawiać, serwisować. Tak jak dzisiejszą tutaj naszą gwiazdę u samej góry, na pewno bywalcy starych dyskotek kojarzą to cudeńko. No powiedzmy sobie szczerze, może to kręci się trochę za szybko, no ale chcieliśmy stworzyć ten klimacik taki, który był, ja pamiętam te dyskoteki i zawsze chciałam mieć też w swoim pokoju taką kulę, ale niestety... mieliśmy najczęściej koguta od milicjantów. No ja nawet koguta nie miałam, aczkolwiek dlatego taki sentyment i tak lubię, jak ta kulka działa i się wraca tak fajnie. Tak, to było coś, co naprawdę za naszych czasów było marzeniem. Mam nadzieję, że baterie wytrzymają przez cały program, no bo jeżeli będą się zużywać tak szybko jak w naszych starych Walkmanach polskie baterie, to może nie wytrzymać. Bo jakoś zaczyna się jakby wolniej kręcić, ale to może i dobrze. Bo bardziej dostojnie. Ja pamiętam naszego pierwszego koguta z milicji, takiego niebieskiego. Nie wiem skąd on już był. No oczywiście wtedy nie szło czegoś takiego absolutnie kupić. Więc pewnie z jakiegoś auta, które poszło do utylizacji i udało się takiego koguta zdobyć. To była rewelacja. To w ogóle było na imprezach, ten kogut był najważniejszy. To mieliście naprawdę szczęście, bo wśród moich znajomych niestety, ale nikt nie nabył takiego cuda. No bo to nie było dla wszystkich takie cuda. Wiem. Tak. Także właśnie dzisiaj w ogóle ten program jakby powiedzmy wykorzystałem moment, o czym opowiem w dalszej części i dlatego jest on jaki jest, bo wykorzystałem pewien szczęśliwy dla mnie moment, ale zaczynamy oczywiście od naszego MM w naszym najlepszym składzie. Tak, i dzisiaj troszeczkę inny magazyn, ponieważ jest to wydanie specjalne, cena 250 zł i rok 1987, a wydanie, dlaczego wydanie specjalne? Ponieważ jest plakat i są przedstawione i bardzo ciekawie opisane gwiazdy roku 87. No właśnie, tak patrzę, za 250 zł, no powiedzmy sobie szczerze, grube to nie jest. Nie jest, aczkolwiek ja wiem, przypominam sobie, jak stałam 2 godziny po to, żeby jakiś plakacik pod tą kulką udało mi się kupić w kiosku Ruchu, więc powiem Ci, że ten plakat był naprawdę... No, nawet jakościowo papier błyszczący, a nie matowy, także no wiem, bo kiedyś takie plakaty mieliśmy na ścianach w domu, artyści powieszone, to było zdobycie takiego plakatu. No i zgoda od rodziców, żeby w ogóle powiesić na ścianie, kiedy ściana była akurat, było malowanie, nie? Albo wytapetowana, to jeszcze, ale jak było malowanie. Czyli tutaj był naprawdę problem, żeby ich przekonać, żeby można było sobie tutaj obłożyć swoją tapetą ściany. I teraz, czyli 87 rok. Oczywiście, kogo tutaj mamy? Madonna, Pet Shop Boys, U2, George Michael, Whitesnake, David Bowie i mamy Genesis. I co wybieramy na dzisiejszy wieczór? No ja myślę, że ten ostatni zespół, może Pet Shop Boys. O tak. To mi się, powiem, kojarzy w szczególności dzisiaj ten nastrój z tym zespołem, jakoś tak mi się skojarzył. Pet Shop Boys jest fajny, bardzo chętnie posłucham o nich, bo no swego czasu mieli naprawdę hity. I zobaczmy, co tutaj wtedy o nich się pisało. Pokaz zespołów o instrumentarium złożonym wyłącznie z syntezatorów, której początek w równym stopniu dały dokonania kwartetu Kraftwerk z RFN i duetu Suicide z USA, zdaje się dobiegać nieuchronnego kresu.
Jeszcze nie tak dawno elektropop niepodzielnie panował we wszystkich dyktujących muzyczne mody klubach i dyskotekach Europy Zachodniej, z Londynem na czele. Mnożyły się syntezatorowe duety, tria, kwartety, powstawały jednoosobowe orkiestry. Dziś większość z nich niestety albo ogłosiła upadłość, albo zeszła na margines, albo z lepszym lub gorszym rezultatem zrewidowała swój styl, na przykład OMD. Tego rodzaju twórczość nie da się ukryć, że kontynuowana z myślą o prowincjonalnych dyskotekach pozostawiono tę twórczość Włochom i Niemcom zachodnim. Należy również przypuszczać, że do przeszłości należą lata największych sukcesów zarówno artystowskiego ultravox, jak i postindustrialnego, skoncentrowanego na produkcji muzyki użytkowej New Order. Choć z wielu powodów, m.in. mieszane instrumentarium, trudno obie te grupy jednocześnie zaliczyć do tej kategorii. Tym większym zaskoczeniem stał się błyskotliwy i nad wyraz skuteczny szturm na listy przebojów duetu Pet Shop Boys, czyli Neila Tennanta i Chrisa Lowa. Pierwszy z nich był przez długie lata dziennikarzem, związanym z magazynem Smash Hits, później redaktorem wydawnictwa Marvel Comics, więc w pracy dogłębnie poznał mechanizmy show biznesu, psychologię masowej publiczności oraz reguły promocji. Obcując na co dzień sukcesem, w pewnej chwili sam postanowił go zakosztować i mu się chyba udało. O tak. Plan był prosty. Zebrać gotowe elementy rozproszone w obrębie gatunku, które przeżył już swoje 5 minut chwały, zręcznie złączyć je w najrozmaitszych kombinacjach i umiejętnie, z poparciem świetnie zrealizowanych wideoklipów, wmówić klientowi, iż otrzymał zupełnie nowy towar. Można się w podobnym rozumowaniu dopatrzeć niebotycznego cynizmu, ale również trzeba sobie uświadomić, że powodzenie owego planu zależało w decydującym stopniu od talentu jego autora, a tego mu nie zabrakło. Pierwowzorem dla Tennanta stał się bez wątpienia New Order, który do swej doskonałej użytkowej muzyki doszedł w niejako naturalny sposób. Wydany kilka miesięcy wcześniej debiutancki album Please cieszył się również dużym powodzeniem. Dzięki nieskazitelnej produkcji, świetnym melodiom i aranżacjom całość mogła sprostać wymaganiom nawet najbardziej wybrednego, doskonale osłuchanego z elektropopem odbiorcy. Wyróżniała się wyraźnie na tle degenerującego się stylu. I po półrocznej z górą przerwie w czerwcu 1987 roku singiel It's a Sin, przypominający nieco nagranie Ultravox, rozpoczął, jak się zdaje, nową serię przebojów Pet Shop Boys. To zresztą mój ulubiony, jeden z moich ulubionych kawałków. No tak. Na szczególną uwagę zasługuje rozbudowana edycja dyskotekowa. Jego następcą jest What Have I Done to Deserve This? Spełniło się tutaj wieloletnie marzenie Tennanta, by wystąpić obok gwiazdy lat 60. Dusty Springfielda. Dyskografię Pet Shop Boys zamyka jak na razie album Actually, wydany we wrześniu. Jak wszystkie pozycje dotąd firmowane przez duet, przynosi on solidną porcję przemyślanej w najdrobniejszych szczegółach nowoczesnej muzyki pop, w której można znaleźć zarówno ślady rozwiązań wypracowanych przez najrozmaitszych elektronicznych eksperymentatorów, jak i traktowaną z przymrużeniem oka rozbrajającą naiwność, tak zwane Italo Disco. Tennant i Lowe stworzyli doskonałą syntezę muzyki rozrywkowej bieżącej dekady i odnieśli zasłużony sukces, będący nagrodą za pomysłowość i za inteligencję. Jest to nadzwyczaj błyskotliwe podsumowanie pewnego gatunku i słusznie Tennant zauważył w wywiadzie dla New Musical Express: myślę, że Pet Shop Boys są ostatnim syntezatorowych duetów lat 80. No, i tak pokrótce. Czy ostatnim, to nie wiem, ale w każdym razie Kraftwerk przetrwał, bo no, do dnia dzisiejszego koncertują i myślę, że dają radę naprawdę, bo każdy z nas chętnie by na ten koncert pojechał. Mi się co prawda jeszcze
Ostatnim razem nie udało dotrzeć na ich koncert ze względów ode mnie niezależnych jakby, ale na pewno się na ten koncert wybiorę, a Pet Shop Boys bardzo chętnie bym zobaczył również na żywo. Wspaniały zespół. Sprawdzałam, czy nadal koncertują? Chyba tak. Pet Shop Boys koncertują, mi się wydaje, że tak. I jeżeli się okazja nadarzy, to na pewno pojedziemy. Tak, i jeszcze, dokładnie, jeszcze jedna ciekawostka, ale zostawiłam na później, teraz może prezentacja tego sprzętu trochę z przypadku. No właśnie, tym bardziej. Myślę, że już czas. Zapraszamy. Na zakończenie roku postanowiłem odkurzyć naszego Kenwooda Super 11, który kiedyś już oczywiście występował w jednym, a być może nawet w dwóch różnych odcinkach. Ulubione urządzenie mojej Agi, gdyż jakby to powiedzieć, najbardziej jej się ze wszystkich amplitunerów właśnie ten podoba. No może jest jeszcze troszeczkę przykurzony gdzieniegdzie, no bo czeka cały czas na swoje odpowiednie miejsce. Wiem już oczywiście, gdzie to będzie, ale to pomieszczenie jeszcze nie jest do końca gotowe. A dlaczego te dwa urządzenia powyżej? Gdyż oba były uszkodzone, a jedno nie należy do nas, gdyż ten compact dysk należy do Roberta, który pasjami zbiera oczywiście Pioniera, ale do tego modelu ma wybitny sentyment i dlatego kupił go kiedyś, niestety był uszkodzony. I udało nam się go, tutaj pozdrawiam Jarka, który nad nim się pochylił i naprawił go i chciałbym wam pokazać, jak pięknie on odtwarza i oprócz tego, jak szybko czyta płyty. A Piotrkowi dziękuję bardzo za to, że naprawił tego DAT-a, no bo DAT Kenwood nie jest to taka prosta, że tak powiem, takie proste urządzenie do naprawy, no i trzeba mieć przede wszystkim części. A Piotrek akurat do tego części miał i udało się naprawić. Ten DAT i ten odtwarzacz CD są z jednej wieży, z tej samej serii. Dlatego postanowiłem postawić je razem, bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek one jeszcze się razem spotkają. I no, nie zawsze jest szansa zaprezentować coś, co jest najwyższym, jakby powiedzieć, modelem od danego producenta. I no, oczywiście nie wszystko mamy w naszym muzeum. Dlatego postawiłem teraz te dwa urządzenia i będziemy mogli ich posłuchać. Zaprezentuję wam może na samym początku, jak szybko ten odtwarzacz CD wczytuje płytę. Zaznaczam, to jest płyta oczywiście nagrana z naszą muzyką, więc zobaczcie, jak on szybko wczytuje. Już jest, jeszcze raz to pokażę, bo większość odtwarzaczy potrzebuje na wczytanie zdecydowanie więcej czasu. I oczywiście odpalimy go. A może zrobimy jeszcze inaczej, chwileczkę, włączymy go jeszcze raz i włączymy data. Abyśmy mogli posłuchać różnica w brzmieniu DAT i odtwarzacz CD. Teraz odtwarza muzyka z płyty CD. A teraz mamy DAT. Ja słyszę tutaj różnicę. Nie wiem, czy mikrofon tutaj oddaje to. Ale mimo wszystko muzyka jakby z tego odtwarzacza CD była odrobinkę bardziej żywa.
Oczywiście obydwa urządzenia odtwarzają muzykę bardzo przyjemnie. I tutaj się właśnie skończyłam. Przechodzimy do drugiego utworu. Tak, zdecydowanie. Oczywiście to jest kwestia też nagrania tej muzyki. Moim zdaniem w tym przypadku odtwarzacz CD ma troszeczkę dla mnie, dla mojego ucha bardziej przyjemny dźwięk, ale co nie znaczy, że DAT odtwarza tą muzykę jakoś wybitnie nieładnie czy nieprzyjemnie. Jest po prostu ciut inaczej na kasecie DAT, ale to przecież wiadomo jest zawsze też kwestią nagrania. Ta kaseta DAT była nagrywana oczywiście z tej płyty tutaj CD bezpośrednio i jest odrobinkę różnicy, ale obydwa urządzenia są pięknie wyglądają razem. No w DATie, jeżeli chodzi tutaj o ten wyświetlacz, no jest mega długi, mega ładny, daje naprawdę ogromną satysfakcję. Nie wiem, czy ja teraz będę chorował na ten odtwarzacz CD ze względu na jego ładny dźwięk i prędkość czytania płyt, czy Robert przy okazji zachoruje na DATA, choć nie wiem, czy on chciałby jeszcze wchodzić w tego typu nośniki, bo wiem, że już same magnetofony przysporzyły mu niejeden siwy włos na głowie, bo stara się również tak jak my wszystkie je naprawiać. Wszystkie powinny u niego pracować, więc też poświęca im bardzo wiele czasu, aby je cały czas pielęgnować i konserwować. Więc nie wiem, czy kolejny nośnik byłby dla niego szczęśliwy, ale chciałem to w tajemnicy, oczywiście przed Robertem, zrobić ten odcinek i pokazać, jak one razem ładnie wyglądają i oczywiście z tym przecudnym amplitunerem Kenwooda. Mam nadzieję, że podobały Wam się te urządzenia Kenwooda i przede wszystkim też mam nadzieję, że nasza kula, która tam się u góry kręci, też zrobiła odpowiednie wrażenie, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, skądkolwiek, z jakiejkolwiek podróży dzisiaj byśmy nie wrócili, przywieziemy pamiątkę z Chin, więc myślę, że ten chiński właśnie tutaj taki trochę wynalazek mały urozmaicił ten dzisiejszy program. Myślę, że tak, no i bardzo Ci dziękuję, że postanowiłeś tutaj ten ostatni odcinek w tym roku zakończyć moim ulubionym. No właśnie. Kenwoodem Super 11. A było co nosić i było dlatego wielki skąd przynosić, więc nie było to aż tak proste, jakby się mogło wydawać, ale też bardzo chciałem go posłuchać, popatrzeć, bo przecież... Zawsze uśmiech na twarzy wywołuje u mnie, naprawdę, i takie oczy śmiejące się, bo bardzo mi się podoba. A ten rok właśnie dobiega końca, to już jest 5. rok naszego kanału. 5 lat. Oj. Nie wiem, nie wiem, czy 500 filmów mamy już, nie liczyłem tego, no ale w każdym razie ponad 400 filmów na pewno, coś koło 500. Być może jest ktoś wśród czytelników, kto obejrzał wszystkie i wie, ile ich było. No, być może. Pozdrawiamy Przemka z Łodzi, bo wiem, że Przemek ogląda nasz kanał od pierwszego filmu, który był na zupełnie inny temat. Bardzo miło, pozdrawiamy Przemka i Gosię. Tak, i Gosię i oczywiście wszystkich naszych przyjaciół i znajomych z całego świata, bo dzięki temu kanałowi mieliśmy okazję poznać bardzo, bardzo wielu ciekawych ludzi i w Kanadzie, i oczywiście w Norwegii, w Holandii, w Niemczech. Można było długo wymieniać, w Danii. Także cieszymy się bardzo, że wiele osób do nas pisze i że nas odwiedzają też. Także myślę, że to grono będzie się powiększać mimo wszystko i że w przyszłym roku jeszcze więcej ludzi będziemy w stanie poznać osobiście, jeżeli zdecydują się przyjechać odwiedzić nasze muzeum. Tak, jak pozwolę sobie na taką małą prywatę, chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moją mamę Annę i brata Jarka oraz Basię i Reniego, ponieważ naprawdę komentarze Basi są bardzo budujące, motywujące. Dzięki, Basia. Tak, pozdrawiamy jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich.
Darka, który nam tutaj bardzo w boomboxach pomaga, Rafała, Pelego, przyjaciela i oczywiście Pawła w Kanadzie. No, można by wymieniać tutaj cały wieczór. No myślę, że taka lista byłaby długa i czytałabym. Tak. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy, a jeśli pominęliśmy, to... I wszystkim tym, którzy naprawdę wspierają nas na zrzutce i na Patronajcie. Także naprawdę dziękujemy Wam bardzo, bo staramy się te pieniądze inwestować, aby ten sprzęt właśnie zawsze był gotowy do prezentacji, aby był sprawny, a no niestety codziennie któryś tam coś nie domaga. Taki jego los. Przeczytamy coś jeszcze na koniec tego roku? Tak, oczywiście, czyli jesteśmy jeszcze w latach 80. Najlepszych latach 80. I rok, jest taka rubryka Rok za rok. Rokowa scena, która w latach 80. rozwinęła się jak przysłowiowe grzybki, ma coraz mniej deszczu. Boom, który nie bez powodu był podsycany w okresie stanu wojennego i zaraz po nim dobiegł końca. W sytuacji, gdy na wszystkim oszczędzamy, gdy suchoty trzęsą naszą gospodarką, kultura nie obejdzie się bez kuracji odchudzającej. Dotyczy to także muzyki rozrywkowej. Rok nadal może liczyć na siebie i musi liczyć na przychylne oko władzy. Co z polskim rockiem? Czy odzyska swoją pozycję? Czy znajdą się chętni, by go słuchać? Czy przeżyje to trudne czasy? Czy zmieni się świadomość muzyków i organizatorów? Wiele pytań, które należy zadawać głośno. Magazyn muzyczny stawia je na progi nowego roku. Może znani muzycy i organizatorzy naszej sceny rockowej odpowiedzą na nie, chociaż stawiane będą nadal, gdyż tylko czas może je zweryfikować. I chciałabym tutaj przytoczyć dwie wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź muzyka, czyli Grzegorza Ciemowskiego. Rok za rok. Przede wszystkim Polska za rogi zmiany, które w niej zajdą, a nas właśnie będą dotyczyć. Wszyscy będą mieszkać pod własnym adresem, we własnym mieszkaniu. Będą syci i ubrani, czyści, zadowoleni. Wszyscy będą mieli mnóstwo wolnego czasu i mnóstwo pieniędzy do wydania. Wybiorą się więc na nasze koncerty, a potem do sklepów, żeby kupić nasze płyty. Będzie nas więcej, będzie nas tak wielu, że będziemy musieli walczyć ze sobą. Powstanie konkurencja i tylko najlepsi będą zwyciężać. Będziemy prorokami we własnym kraju i tu będziemy zarabiać. RFN nie będzie naszym Eldorado, a kluby polonijne Ameryki nie będą naszym Dolorado. Wolę snuć takie naiwne wizje, niż codziennie budzić się z niesmakiem w kraju, z którego jeszcze nie wyemigrowałem. No, to prawda. Bardzo fajnie Grzegorz to ujął. No, bardzo nam go brakuje. No niestety, ale słowa te były naprawdę bardzo piękne. Tak, ja dlatego też myślę, że i chciałabym, żeby w przyszłym roku tak nasze życie wyglądało. No tak. Trochę naiwnie, tak jak powiedział Grzegorz, ale bądźmy dobrej myśli. Tak, życzymy wszystkim szczęśliwego nowego roku, muzycznego nowego roku. A ja może dokończę to właśnie też takim zdaniem, bo udało mi się dzisiaj zdobyć księgę gości. Pięknie oprawioną księgę gości, pusta była. I stwierdziłem, że nasze muzeum powinno mieć księgę gości. I na pierwszej stronie tej księgi gości jest wpisany taki cytat: wspomnienia jest to jedyny raj, z którego nikt nas, ludzi, nie jest w stanie wygonić. Także pamiętajmy, wspominajmy te właśnie dawne czasy, które były tak dla nas wspaniałe i takie miłe. I nie zapominajmy o tym, no i oczywiście nie zapominajmy ratować tych sprzętów. Dokładnie. Aby przetrwały. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za cały ten rok spędzony z nami i oczywiście żyjemy nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie. Tak, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia. Do widzenia.